Tutaj na kanale oglądaliśmy na pewno już kilka filmów o tych odkurzaczach Alpha K2. One były praktycznie przez całe lata 60. produkowane. Worek jest troszeczkę sklejony. Zobaczcie, nawet jest całkiem czysty. I zdejmuję tę pokrywę silnika. Tutaj kondensator przeciwzakłóceniowy, mam wrażenie, że był wymieniany. Tutaj te turbinki może nawet nie, ale cały ten korpus silnika jest totalnie oblepiony kurzem. Jeżeli chodzi o ten silnik, to część osób pewnie już go... Przepraszam, strasznie to jest nakurzone. Część osób pewnie już go poznała. Silnikiem będziemy się jeszcze zajmować w oddzielnym odcinku. Bardzo ładne logo fabryki wodomierzy. FAWOD Wrocław, silnik od odkurzacza typ SK5B. Taki charakterystyczny suwakowy wyłącznik, właśnie taki jaki stosowany był w tych odkurzaczach. Wziąłem sobie miernik, dotykam tutaj do przewodów i wygląda na to, że cześć! W jednym z ostatnich odcinków zajmowaliśmy się ponownym montażem tego odkurzacza Electrolux Z320 z 1973 roku. Odkurzacz, który w jeszcze poprzednim odcinku został rozmontowany na części. Obejrzeliśmy sobie, jak ten odkurzacz jest zbudowany, wyjęliśmy z niego silnik. Z silnika trzeba było usunąć, nawet go tutaj jeszcze mam, taki wadliwy kondensator przeciwzakłóceniowy. Naprawiliśmy też lampkę, która tutaj się znajduje, kontrolkę, która pokazuje, że odkurzacz jest podłączony do zasilania. Jeszcze do tego odkurzacza wrócimy, bo jest tutaj bardzo ciekawy mechanizm regulacji stopnia zapełnienia worka na kurz, po osiągnięciu którego odkurzacz się wyłączał, ale o tym jeszcze tutaj nie mówiliśmy, to będzie temat jednego z następnych odcinków. Natomiast przyznaję, że tak troszeczkę dla odmiany chciałem obejrzeć też ten odkurzacz, dla odmiany polski odkurzacz Alpha K2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, który niedawno znalazłem na targu staroci. Nawet widzicie, on jest jeszcze całkowicie brudny, troszkę tak jakby bardzo, bardzo długo leżał w jakiejś piwnicy czy w jakimś garażu. Nie jest na szczęście bardzo zardzewiały, troszeczkę ma tutaj popękane te nóżki, ale na szczęście te pokrywy wlotu i wylotu powietrza, pokrywa wyłącznika nie są popękane, rączka nie jest urwana, co też czasami się w tych odkurzaczach zgadza. Generalnie wygląda on na to, że jest we w miarę oryginalnym stanie. I pomyślałem sobie, że dzisiaj dla odmiany chciałbym ten odkurzacz przynajmniej rozmontować, zobaczyć, jaki silnik się w nim znajduje, w jakim tak naprawdę stanie jest ten odkurzacz. No a później w jednym z kolejnych odcinków wrócimy jeszcze do tego Electroluxa, tym bardziej, że próbuję do niego znaleźć pasujący worek na kurz, bo ten worek, który tutaj się znajduje, jest uszkodzony i tak bardzo prowizorycznie sklejony jakąś taśmą, a chciałbym do niego znaleźć taki dobry, pasujący worek. Także dzisiaj zajmujemy się przynajmniej demontażem tego odkurzacza Alpha K2. Ok, Electroluxa na razie odstawiłem. Myślę, że on się nie obrazi, że trafił tymczasowo do kartonu, bo wie, że jeszcze tutaj wróci i też będzie grał główną rolę. No ale teraz na stole mam ten odkurzacz Alpha K2, tak jak powiedziałem, kupiony niedawno na targu staroci, już nie pamiętam, za 20 czy za 30 zł. Co nawet jeżeli chodzi o te niektóre części nie jest wcale taką złą ceną, a ja te odkurzacze bardzo lubię i jak go zobaczyłem, to pomyślałem, że bardzo chętnie, właśnie fajnie, że on jest taki brudny, bo bardzo chętnie go wyczyszczę, rozmontuję. Tutaj na kanale oglądaliśmy na pewno już kilka filmów o tych odkurzaczach Alpha K2, one były praktycznie przez całe lata 60. produkowane w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego, potem od 67 roku już w zakładach Zelmer. Jeden z takich kultowych polskich odkurzaczy, bardzo solidnych, bardzo trwałych do dzisiaj. Większość tych odkurzaczy, jeżeli przetrwały próbę czasu, to najczęściej działają. Ten jeszcze z takimi czarnymi pokrywami wlotu i wylotu powietrza, z taką czarną pokrywą wyłącznika. No nóżki tutaj już nie są czarne, aczkolwiek mam też taki odkurzacz, już nie pamiętam, chyba z 64 roku, też z takimi nóżkami w czarnym kolorze. Nawet jedną z takich nóżek dorabiałem kiedyś z takiej drewnianej listewki i potem lakierowałem na czarno i ona, prawdę mówiąc, jest na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia od tych plastikowych. Tutaj niestety nóżka jest częściowo ułamana, no ale na razie ją taką zostawimy, może kiedyś znajdę na wymianę taką nóżkę. Ta tutaj nóżka po tej stronie też częściowo jest odłamana. Możemy od razu rzucić okiem na tabliczkę znamionową, skoro mamy ten odkurzacz na stole.
logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, RFSG Rzeszów, odkurzacz, tutaj jest numer odkurzacza, typ A7. Przyznaję, że ja tutaj nie za dobrze widzę, jaka jest litera po tym symbolu A7, bo tutaj kolejne typy, czy w każdym razie modele tych odkurzaczy typu A7 miały jeszcze dodatkowe oznaczenia różnymi literami. Może będzie to widać na powiększeniu. Napięcie znamionowe 220 V, częstotliwość 50 Hz, częstotliwość sieci, moc silnika 400 W, prąd 1,8 A, praca C, czyli praca ciągła. Urządzenie w drugiej klasie ochronności, czyli nie wymagające tutaj trzyżyłowego przewodu z żyłą ochronną. Tutaj jest poziom zakłóceń generowanych przez ten silnik. Pewnie powinno być tutaj poziom N, czyli spełniający normy, czyli odkurzacz wyposażony w kondensator przeciwzakłóceniowy. Cena 1150 zł. Alfy K2 w latach 60. to chyba były jedne z, jeżeli nie najdroższe, polskie odkurzacze. Zawsze te inne modele, tak jak patrzyłem, były troszeczkę chyba tańsze. Tutaj jest data produkcji. Rok 465, czyli kwiecień 1965 roku. Tak sobie teraz myślę, chyba jeszcze odkurzacza Alfa K2 z 65 roku nie oglądaliśmy, ale nie jestem tego pewien. Symbol, przyznaję, że jakoś tak nie rozszyfrowałem jeszcze do końca, na jakiej zasadzie były tutaj te symbole. Co dokładnie oznaczały te cyfry w symbolach. Tu jest jeszcze stempel kontroli technicznej. Odkurzacz w podobnym kolorze, taka ciemno-szara, przechodząca wręcz w niebieski, farba młotkowa. Kiedyś oglądaliśmy, pamiętam, że to był odkurzacz należący do Jacka, w którym był wadliwy silnik. Nawet chyba mam tutaj ten silnik, później go sobie obejrzymy. Silnik typu SK5A1. Natomiast nie pamiętam, czy był to też odkurzacz z 65 roku. Tego po prostu nie pamiętam. Był podobnie malowany. Tutaj na tym odkurzaczu jest jeszcze ciągle w 65 roku gniazdko służące do podłączenia suszarki do włosów. No jeszcze w 65 roku też produkowane były odkurzacze Gamma 2, raczej już głównie w kętrzyńskim Farelu, jeżeli chodzi o rok 1965, które również jeszcze miały tutaj gniazdko do podłączenia suszarki do włosów. Taką suszarkę też już parę razy oglądaliśmy, ja ją mam i przy tym odkurzaczu też ją sobie na pewno jeszcze obejrzymy. O, przepraszam, tutaj nawet od razu przyniosłem taką suszarkę do włosów, tylko brakuje mi tu jeszcze takiego elementu, który też mam wkręcanego tutaj w ten otwór wylotu powietrza, ale no mniej więcej w każdym razie tak się tę suszarkę montowało, z tym, że teraz ona jest bardzo luźna, bo tutaj nie ma tego elementu. Później to wypróbujemy z taką suszarką, która będzie tutaj na pewno pasowała. W każdym razie no mniej więcej tak to wyglądało, jeżeli odkurzacz miał być używany w formie czy w funkcji suszarki do włosów, albo jakiejś nagrzewnicy, na przykład do suszenia prania w domu, czy myślę, że nawet troszeczkę można było, jak było zimno, to może nawet takim odkurzaczem można było troszeczkę podnieść temperaturę w pomieszczeniu. To jest 400-watowa grzałka, która no, biorąc też pod uwagę, że dosyć mocno tutaj dmuchało powietrze, to no jednak po jakimś czasie pewnie mogło troszeczkę nagrzać w pomieszczeniu, więc może jako taki grzejnik elektryczny, taki odkurzacz też ewentualnie można było wykorzystywać. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o taki pierwszy rzut oka na ten odkurzacz z zewnątrz. Odgiętka przewodu tutaj jest, przewód może być oryginalny. Wtyczka jest stara, polska, bakelitowa. Raczej chyba tutaj był już taka wtyczka, nie wiem, sklejona, zintegrowana z tym przewodem. Raczej chyba wydaje mi się, że wtyczka jest wymieniona, aczkolwiek też jeszcze na wtyczkę generalnie pasującą, jeśli chodzi o czas mniej więcej jej powstania do tego typu odkurzacza. Jakichś większych ubytków, zniszczeń raczej tutaj nie widać. Możemy od razu wziąć się za demontaż tego odkurzacza. Zaglądamy do worka na kurz. Tutaj można różne niespodzianki znaleźć. O, dobra, zaraz worek jest troszeczkę sklejony. Zobaczcie, nawet jest całkiem czysty. Czyli ktoś jednak zadbał o to, żeby go przynajmniej wytrzepać. I to tak całkiem porządnie. Czasem te worki są naprawdę pełne różnego brudu. Patrzę do środka, fajny zapach ma ten odkurzacz. No nie jest wcale bardzo zardzewiały. Nie wiem, może tak zrobię, żeby to było widać w świetle reflektorów.
Troszkę tej rdzy tutaj na krawędzi jest, troszkę może w środku, ale naprawdę nie jest źle. Jak na odkurzacz z 65 roku, który najwyraźniej leżał w jakichś nie najlepszych warunkach, ale raczej w jakimś w miarę suchym pomieszczeniu. Dobra, fajnie, że te pokrywy nie są popękane. To ja sobie teraz ten odkurzacz postawię w tej pozycji i odkręcimy mocowanie silnika. No i odkręcę tutaj teraz te 4 śruby. One są tutaj bardzo, bardzo zakurzone, ale o dziwo chyba wykręcają się całkiem dobrze. Ok, chyba śruby mam już odkręcone. I zdejmuję tę pokrywę silnika. Tutaj przewody idące do tego gniazdka suszarki do włosów są odłączone, czyli ono w tej chwili i tak by nie działało, ale tutaj styki są, ktoś ich po prostu nie podłączył tutaj do tego gniazdka, do tej kostki przyłączeniowej. Zrobimy to później, montując odkurzacz. I widzę też tutaj, że jedna z tych żył z przewodu zasilającego też nie jest tutaj podłączona. W ogóle brakuje tutaj jednej śrubki, która powinna trzymać te przewody. Zobaczymy, być może ona gdzieś tam w ogóle wpadła do środka, odkręciła się i wpadła. Odkręcę tutaj od razu jedną z tych śrubek, bo w ten sposób będziemy mogli odczepić w ogóle ten przewód zasilający i odłożyć tę pokrywę na bok. No, trzeba przyznać, że jest ten odkurzacz w środku naprawdę nieźle zakurzony, zobaczcie. Ale przyznaję, że takie urządzenia najbardziej lubię, bo fajny efekt jest, jak się je później wyczyści. Ok, odkręcam tutaj do końca te 2 pozostałe śrubki, odłączę przewody. Tu są przewody idące te do uzwojeń silnika, te 2 idą do wyłącznika. Później to wszystko ponownie połączymy. To jest jeszcze taka gumowa uszczelka na końcu, trzeba o niej pamiętać. Zdejmuję tutaj tę bakelitową pokrywę silnika. No i w środku też wszystko, zobaczcie, bardzo, bardzo zakurzone. Przyznaję, że już dawno nie miałem tak bardzo zakurzonego w środku silnika. Tutaj kondensator przeciwzakłóceniowy, mam wrażenie, że był wymieniany i ewidentnie tutaj były za krótkie te 2 przewody. Ktoś go wyjął w ogóle z tego mocowania. Co to jest za kondensator? Spółdzielnia Inwalidów Silesia, KPPZ 015, bardzo popularny. Powinna być tutaj data 75 rok, 0475, czyli dokładnie 10 lat po wyprodukowaniu tego odkurzacza najwyraźniej był tutaj wymieniany kondensator. W każdym razie kondensator jest 10 lat młodszy od odkurzacza. Odkurzacz z kwietnia 65, kondensator z kwietnia 75 roku. Przypuszczam, że mógł być tutaj kondensator z zakładów Belma w Bydgoszczy, który albo się zepsuł, albo eksplodował, albo no, w każdym razie został usunięty i zamieniono go na ten ze spółdzielni Silesia. Tutaj jeszcze widać miejsce, gdzie on był połączony i widać jeszcze taką starego typu taśmę izolacyjną. Nawet jeżeli on będzie spełniał swoją rolę, to nawet go tutaj chyba zostawimy. Dobra, to teraz odkręcam tutaj z 2 stron 2 śrubki, które trzymają klamrę mocującą silnik w obudowie. No, zaraz będę cały totalnie upaprany tym kurzem, ale to nic. No, być może w ogóle od czasu wymiany tego kondensatora gdzieś tam w połowie lat 70. być może od tego czasu ten odkurzacz już potem nigdy nie był otwierany. W każdym razie z całą pewnością dokładnie tak wygląda. Tutaj ta śruba się troszeczkę gorzej wykręcała, ale też nie jest źle, już ją wykręciłem. Zdejmuję teraz tę klamrę mocującą silnik. Zdejmuję tu jeszcze taki gumowy element założony na silnik. No i teraz powinienem być w stanie ten silnik wyjąć
Jeszcze tam została pokrywa tego całego zespołu ssącego. O, już ją mam. Dobra, jest tutaj też ta pokrywa turbinek. Mogę ją tutaj założyć. I jeszcze jest tam taka duża uszczelka na samym dnie. Wydawało mi się, że słyszałem, jakby tam jakaś śrubka wypadła. O, mam śrubkę i to jest chyba śrubka właśnie, która wypadła tutaj z tej no w cudzysłowie kostki przyłączeniowej. Fajnie, że ją znaleźliśmy. O, a teraz jeszcze pokażę Wam, jak wygląda ten korpus, ta obudowa odkurzacza w środku. Też naprawdę nieźle. Masę kurzu, naprawdę mnóstwo kurzu. Trochę tak, jakby ktoś kiedyś próbował nim odkurzać w ogóle bez żadnego worka, bo ten worek jest naprawdę czysty, natomiast cały odkurzacz jest totalnie zapaprany kurzem w środku. Naprawdę jakby tutaj kompletnie tego worka nie było podczas odkurzania. I silnik dokładnie tak samo. Trzeba go będzie bardzo porządnie wyczyścić. Ten cały silnik jest totalnie oblepiony. Tutaj te turbinki może nawet nie, ale cały ten korpus silnika jest totalnie oblepiony kurzem. Jeżeli chodzi o ten silnik, to część osób pewnie już go przepraszam, strasznie tu jest nakurzone. Część osób pewnie już go poznała. To jest silnik typu tutaj SK5B z fabryki wodomierzy Fawod we Wrocławiu. Bardzo ładnie tutaj widać logo fabryki wodomierzy. Zaraz go wyczyścimy i sobie dokładnie popatrzymy jeszcze na te oznaczenia na obudowie silnika. O, tu jest jeszcze taka z papieru preszpanowego okładzinka. Zobaczcie jak ten silnik wygląda. Naprawdę wykopalisko archeologiczne. Pozwólcie, że ja tutaj odrobinę odkurzę, bo przyznaję, że już dawno nie miałem do czynienia z tak bardzo zabrudzonym wewnątrz odkurzaczem. Ok, troszeczkę ten odkurzacz odkurzyłem. On jeszcze oczywiście będzie musiał być bardzo porządnie wyczyszczony. Niektóre elementy umyte, też ten silnik jeszcze będziemy musieli dużo dokładniej wyczyścić. No ale przynajmniej już nie jest tak, że wszystko, czego się dotknę, natychmiast jakoś totalnie pyli, brudzi i nawet nie można tutaj oddychać. Nawet możemy teraz troszeczkę lepiej przeczytać napisy, które widoczne są na tym silniku. Silnikiem będziemy się jeszcze zajmować w oddzielnym odcinku. Bardzo ładne logo fabryki wodomierzy Fawod Wrocław, silnik od odkurzacza typ SK5B. No tutaj są różne dane silnika. Uwagę zwraca to, że tutaj jest podana moc 250 W, moc wydawana. Natomiast tutaj na odkurzaczu jest moc 400 W, moc pobierana. Zwykle też te dwie pozycje w katalogach silników obok każdego modelu silnika są wymieniane. Jest tutaj też jeszcze tabliczka z datą rok 1965, czyli oryginalny silnik, który znajdował się w tym odkurzaczu. Tutaj jest jeszcze numer tego silnika. Zobaczymy sobie, przeczytamy sobie jeszcze dokładnie jego właściwości, jak będziemy oglądać dokładniej ten silnik. Ja muszę sprawdzić na kanale, czy my w ogóle do tej pory demontowaliśmy tego typu silniki SK5B. Przyznaję, że tego nie pamiętam. A ja bym jeszcze chętnie, skoro już ten odkurzacz demontujemy do wyczyszczenia, chętnie bym odkręcił tutaj całą tę budowę wyłącznika, bo wyłącznik też warto wyczyścić. Tam od środka są nakrętki. Nawet o, tę przynajmniej udało mi się po prostu ręką przytrzymać. Nakrętka i chyba podkładka jeszcze tak. Założę tutaj od razu na jedną z tych śrub nakrętkę i podkładkę. Druga. No, tę będę musiał chyba przytrzymać szczypcami. Zobaczmy. O, teraz się odkręca. Też nakrętka i podkładka. Pamiętam, że ostatnio w jednym z odkurzaczy Alfa K2, które oglądaliśmy, wymienialiśmy tutaj tę gumową rączkę, bo oryginalna była urwana.
Teraz tutaj od strony silnika muszę przytrzymać. No. A, te nakrętki chyba są tam w ogóle na stałe przymocowane. No. Ta się troszeczkę ciężej odkręca. Niech to troszeczkę naciągnie. No i od razu troszkę lepiej. Tę śrubę też wykręciłem. O, z całą rączką wyjmuję i możemy tutaj też chwileczkę zdjąć cały ten wyłącznik. Tu jest jeszcze taka podkładeczka też z papieru preszpanowego, czy z takiej bardziej tekturki. I mam obudowę wyłącznika. No i tutaj mamy na końcu sam taki charakterystyczny suwakowy wyłącznik, właśnie taki jaki stosowany był w tych odkurzaczach z lat 60. albo we froterkach na przykład. Możemy w ogóle razem z tymi przewodami go wyjąć. No i to jest jeszcze taka przelotka w tej obudowie. Fajnie, bo teraz będzie można to dużo lepiej wyczyścić. Tak jak wspomniałem, silnikiem będę chciał zająć się w oddzielnym odcinku, no ale oczywiście bardzo mnie ciekawi, co nas czeka z tym silnikiem. Wziąłem sobie miernik, dotykam tutaj do przewodów i wygląda na to, że tutaj połączenie mam, a zacznę obracać teraz wirnikiem. Sprawdzam, czy we wszystkich położeniach jest połączenie przez szczotki, przez uzwojenia wirnika. No wygląda nawet na to, że chyba powinien ten silnik działać. Możemy go na chwileczkę przy obniżonym napięciu podłączyć. Oczywiście trzeba go będzie jeszcze dokładniej sprawdzić. Sprawdzimy stan szczotek, tutaj je widać, ale powinien ten silnik przynajmniej do testu ruszyć. No to teraz tak, na próbę postawiłem ten silnik w tej gumowej uszczelce. Tutaj podłączyłem do niego tymczasowy przewód, który podłączam do autotransformatora regulowanego. Będziemy mogli tutaj zmieniać napięcie. Uruchomimy ten silnik na znacznie obniżonym napięciu. Byłoby niebezpiecznie i absolutnie tak nie można robić. Podłączanie tego silnika teraz bezpośrednio do sieci. On by się tutaj mógł przewrócić, zacząć się toczyć po stole. Czyli tak, silnik mam podłączony do autotransformatora. Na autotransformatorze mam znacznie obniżone napięcie. Teraz mniej więcej gdzieś do 40 V, o ile tutaj ta skala poprawnie będzie pokazywała napięcie. Włączę zasilanie autotransformatora i włączę teraz autotransformator. Na wszelki wypadek założyłem sobie okulary. Widzieliście, jak brudny jest ten silnik, tu pewnie będzie trochę kurzu z niego wylatywać. No i trzeba powiedzieć, że silnik naprawdę ładnie zaczął się obracać. Troszeczkę zwiększyłem napięcie, ale nie za bardzo. Zmniejszam napięcie, wyłączam nasz autotransformator. Słuchajcie, mam wrażenie, że jak na stan, w jakim ten silnik zastaliśmy, naprawdę nie jest źle. Całkiem ładnie ruszył, nie bardzo hałasują te łożyska, nie bardzo iskrzy tutaj na szczotkach. W sumie całkiem fajnie działający silnik, co tylko jest potwierdzeniem dobrej jakości tych silników, bo widzieliście, jak bardzo brudny i jak bardzo zaniedbany był ten silnik. Jeszcze raz go na chwileczkę włączę. No
No i super, troszeczkę tutaj wyszedłem przed szereg, bo właściwie mieliśmy się tym zajmować w następnym odcinku, ale dokładnie tak zrobimy, troszkę dokładniej sobie w następnym odcinku ten silnik obejrzymy. Bardzo się cieszę, że mieliśmy tutaj taki mały przedsmak tego, co nas czeka w jednym z kolejnych odcinków poświęconych temu silnikowi. Wiemy już, że silnik jest sprawny, trzeba go będzie jeszcze dokładniej wyczyścić, obejrzeć, zobaczymy w jakim stanie są szczotki. Może nawet rozmontujemy ten silnik, bo chyba jeszcze tych silników SK5B tutaj na kanale nie rozmontowywaliśmy. Ale w dzisiejszym odcinku też udało się sporo zrobić, bo jednak myślę, że dosyć szybko i sprawnie rozmontowaliśmy cały ten odkurzacz Alfa K2 z 1965 roku na części. Wydawał się być w bardzo złym stanie, przede wszystkim wydawał się bardzo brudny, no ale jak widzicie, silnik po takim bardzo wstępnym wyczyszczeniu i sprawdzeniu działa całkiem fajnie i nie mam wątpliwości, że gdyby teraz nawet to zmontować, to można by tym odkurzaczem odkurzać. No, to jest taka charakterystyka tych odkurzaczy Alfa K2, że jeżeli działają, jeżeli nie wyszły tutaj jakieś fabryczne wady, które oczywiście też się w nich zdarzały i czasami było tak, że takie odkurzacze praktycznie w fabrycznym stanie miały na przykład, okazywało się, że dosyć szybko wychodziło na jaw, że są uszkodzone wirniki albo eksplodowały w nich kondensatory, ale generalnie jeżeli taki odkurzacz przetrwał już te dziesięciolecia, to raczej powinien działać, mimo że początkowo jego stan na to wcale nie wskazywał. Dobra, nie przedłużam tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za ten wspólny demontaż odkurzacza Alfa K2 i widzimy się niedługo w odcinku poświęconym temu silnikowi SK5B z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, tak jak cały odkurzacz z 1965 roku.